Tradycje Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie sięgają prowadzonej przez Marcello Bacciarellego malarni, założonej w drugiej połowie XVIII wieku na polecenie króla Stanisława Augusta. W epoce stanisławowskiej powstały także skulptornia i gabinet rycin, mające służyć przyszłym studentom. Od tamtych czasów Akademia wykształciła wiele pokoleń twórców. Obecnie jesteśmy największą uczelnią artystyczną w Polsce, zarówno pod względem liczby osób studiujących, jak i nauczycieli akademickich. Kształci się tu blisko 1600 studentek i studentów na 9 wydziałach: malarstwa, rzeźby, grafiki, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury wnętrz, wzornictwa, sztuki mediów, scenografii oraz badań artystycznych i studiów kuratorskich. Od 1947 roku naszą główną siedzibą jest Pałac Czapskich, usytuowany przy Trakcie Królewskim, w najbardziej reprezentacyjnej części Warszawy. W ostatnich 10 latach, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, podniósł się poziom naszej infrastruktury. Studentki i studenci mają do dyspozycji pracownie doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie posiada przestrzenie wystawowe w budynku przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, w Pałacu Czapskich galerię Salon Akademii, galerię -1 i galerię Perlibros ad Astra działającą przy Bibliotece Głównej ASP, a także galerię Spokojna. Unikatową substancją wystawienniczą dysponuje Muzeum ASP. Plenery plastyczne i różnego rodzaju interdyscyplinarne działania artystyczne, także o charakterze międzynarodowym, odbywają się w należącym do uczelni zabytkowym dworze w Dłużewie. W otaczającym go parku znajdują się nowoczesne pracownie. Każdego roku Akademia organizuje znaczące wydarzenia, w tym na trwałe wpisane do kalendarza imprez artystycznych w stolicy coroczne wystawy, Akademia Otwarta oraz upcoming wybrane dyplomy ASP w Warszawie. Od 2018 roku uczelnia szczyci się organizacją Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, pierwszej tego typu imprezy na świecie. To w murach Akademii ukształtowała się idea Biennale. Co ważne, większość reprezentantów słynnej polskiej szkoły plakatu to absolwenci naszej uczelni oraz jej byli i obecni wykładowcy. Przenieśmy się do głównego kampusu przy krakowskim Przedmieściu 5. Po przejściu przez bramę mijamy budynki Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa. Dziedziniec zamyka fasada Pałacu Czapskich, siedziby władz uczelni. Wydział Malarstwa zapewnia studentkom i studentom profesjonalne przygotowanie do posługiwania się warsztatem artysty malarza oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do kreacji artystycznej. Szeroko rozumiany warsztat malarski budowany jest na bazie wielu dyscyplin: tkaniny artystycznej i eksperymentalnej, techniki i technologii malarstwa ściennego i sztalugowego, struktur wizualnych, form rysunku współczesnego oraz sztuki w przestrzeni publicznej. Studia na tym wydziale przebiegają w duchu myśli, że pojęcie malarstwa ewoluuje i rozszerza się o kolejne pola twórczej eksploatacji przy zachowaniu ponadczasowych możliwości tej dziedziny sztuki. Podstawą programu kształcenia na Wydziale Grafiki jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Studentki i studenci zdobywają w specjalistycznych pracowniach gruntowne wykształcenie w zakresie projektowania dwu- i trójwymiarowego oraz wielu technik grafiki warsztatowej. Po ukończeniu studiów będą mogli w pełni funkcjonować w obszarze projektowania graficznego i multimediów oraz jako artyści umiejący dostosowywać się do zmiennej koniunktury rynkowej. Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w budynku przekazanym uczelni w 1915 roku znajduje się Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Celem kształcenia na tym wydziale jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Podstawą jest nauka identyfikacji dzieła sztuki, zabytku i przyczyn jego zniszczenia, rozpoznanie budowy techniczno-technologicznej dzieła oraz idei autora. Służą temu ćwiczenia i wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację materiałów pierwotnie i wtórnie użytych, następnie stosowana w praktyce. W ramach ćwiczeń studiujący konserwują oryginalne dzieła sztuki i zabytki. Program kształcenia bazuje na indywidualnej pracy nad obiektem zabytkowym.
Podstawą jest solidne wykształcenie w zakresie danej specjalizacji: konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej, książki, grafiki i skóry zabytkowej, rzeźby i elementów architektury oraz tkanin zabytkowych. W 2014 roku do użytku oddany został nowy gmach ASP, znajdujący się tuż obok rozbudowanej przedwojennej siedziby uczelni. Mieści się w nim m.in. jedyny w Polsce Wydział Scenografii prowadzący jednolite studia magisterskie w zakresie projektowania scenografii teatralnej, operowej i filmowej. Zajęcia obejmują również projektowanie kostiumów, scenografię lalkową i animację. Studentki i studenci zdobywają wszechstronne umiejętności praktyczne w dziedzinie sztuk widowiskowych, a także niezbędną wiedzę humanistyczną. Uczą się współpracy zarówno z reżyserami, jak i specjalistami od światła, projekcji i multimediów. Realizują etiudy teatralne oraz filmowe, przedstawienia na scenach zawodowych. Współpracują ze szkołami filmowymi. Program nauczania zwykle jest indywidualizowany wedle potrzeb, predyspozycji i stopnia rozwoju artystycznego studentki lub studenta. Wśród dydaktyków wydziału są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, a także laureaci Oscarów. Osoby studiujące scenografię w naszej uczelni zdobywają najważniejsze nagrody w konkursie młodej scenografii w Katowicach i na Beijing International Biennale. Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich kształci osoby studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia w ramach kierunku badania artystyczne. Kadra wydziału to badaczki i badacze reprezentujący takie dyscypliny jak historia sztuki, socjologia, filozofia, prawo, politologia, a także sztuka. Ważnym polem programu jest historia sztuki, przede wszystkim sztuki współczesnej w poszerzonej perspektywie badawczej. Zajęcia dotyczą m.in. organizacji aktualnego życia artystycznego, w tym krytyki artystycznej, regulacji prawnych w zakresie prawa autorskiego i praktyk postartystycznych. Program studiów jest bardzo zróżnicowany i elastyczny. Oferujemy wiele zajęć do wyboru w ramach kilku modułów. Ważnym elementem programu są laboratoria, w ramach których łączymy prace teoretyczne i praktyczne. Studia na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich przygotowują m.in. do pracy w muzeach i galeriach na różnych stanowiskach. Uczą tworzenia wystaw oraz innych projektów w polu kultury, w tym budowania własnych organizacji artystycznych. Kolejnym kampusem ASP jest skąpany w zieleni zespół budynków przy ulicy Myśliwieckiej, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie Sejmu i Łazienek Królewskich. Mieszczą się tam dwa wydziały: architektury wnętrz oraz wzornictwa. Głównym polem zainteresowania w procesie kształcenia Wydziału Architektury Wnętrz jest szeroko rozumiane projektowanie przestrzeni. Program uczy, że warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, meblem, wystawiennictwem i przestrzenią publiczną jest złożony i wieloaspektowy. Ważnym elementem kształcenia jest uświadomienie studentkom i studentom klasycznej współzależności między architekturą a innymi dyscyplinami sztuk plastycznych. Istotną cechą wyróżniającą ten wydział jest przebiegający równolegle do studiów projektowych znacząco rozbudowany wątek studiów ogólnoplastycznych z malarstwem, rzeźbą, rysunkiem, tkaniną oraz intermediami. Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie istnieje od 1977 roku. Program wydziału odzwierciedla całościowe myślenie o designie. Łączy projektowanie produktu, komunikacji wizualnej i przestrzeni oraz projektowanie ubioru z wiedzą o rynku, technologiach, naukach społecznych, gospodarce, sztuce i kulturze. 3 kluczowe filary programu to design, sztuka i teoria. Wśród specjalności wykładanych na uczelniach artystycznych wzornictwo jest niewątpliwie kierunkiem najbardziej związanym z gospodarką, przemysłem, techniką. W sposób najbardziej dosłowny z całym otoczeniem cywilizacyjnym. Na wydziale pracują specjaliści, których nazwiska są wymieniane w czołówkach rankingów europejskich projektantów. Twórcy realizujący na całym świecie swoje projekty dla przemysłu modowego oraz pojazdy, meble, sprzęt medyczny czy elementy przestrzeni miejskich. W Katedrze Mody pracują wykładowcy z zagranicy. Prowadzone są międzynarodowe warsztaty i wymiana studencka z krajami z całego świata. Wydział Wzornictwa zajął 13. miejsce w międzynarodowym rankingu Red Dot Design, klasyfikującym uczelnie z Europy i obu Ameryk, zajmujących się projektowaniem.
Do tej pory jest to jedyna szkoła wyższa w Polsce, która została tak wysoko oceniona za granicą. Wydział Rzeźby większość zajęć prowadzi w siedzibie przy ulicy Spokojnej. Okazały gmach otrzymał nagrodę architektoniczną prezydenta miasta stołecznego Warszawy w kategorii Najlepszy budynek użyteczności publicznej. Infrastruktura techniczna i zaplecze warsztatowe wydziału zostały w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane. Dzięki temu Wydział Rzeźby może się szczycić najnowocześniejszym zapleczem warsztatowym, a na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty odlewnictwa artystycznego, ceramiki, kamienia i drewna. Studentki i studenci mogą dokonywać wyboru ścieżki kształcenia według własnych zamiłowań i predyspozycji, począwszy od kreacji rzeźbiarskiej opartej na tradycyjnym studium z natury, po rzeźbę rozumianą jako wyszukana i wystudiowana forma czasoprzestrzeni oraz działania interdyscyplinarne, również te realizowane w przestrzeni społecznej i w przestrzeni cyfrowej. Wydział Sztuki Mediów, który powstał w 2009 roku, był pierwszą tego rodzaju jednostką wyższego szkolnictwa artystycznego w Polsce. Na studiach pierwszego stopnia program kształcenia nastawiony jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy i umiejętności warsztatowych oraz na naukę analizy i rozpoznawania dostępnych mediów pod kątem nośności komunikatu artystycznego. Szczególny nacisk kładziony jest na fotografię, formy wideo, działania przestrzenne, projekty imersyjne oraz wirtualną rzeczywistość. Nie są jednak pomijane klasyczne formy wypowiedzi artystycznej – rysunek, malarstwo czy rzeźba. Wszystko to służy zarówno tradycyjnym sposobom ekspresji, jak i nowym formom twórczości. W późniejszym okresie kształcenia program opiera się na intermedialnym i multimedialnym zastosowaniu narzędzi artystycznych w połączeniu z refleksją teoretyczną. Pozwala studentkom i studentom na swobodne budowanie komunikatu wizualnego i wykorzystanie profesjonalnej technologii z zakresu mediów cyfrowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zapraszamy na stronę www.aspwaw.pl oraz do zapoznania się z informatorem uczelni w formie papierowej lub cyfrowej.